Wakacje, wakacje. Człowiek prawdziwie docenia wakacje dopiero wtedy, kiedy już ich nie ma. Ale z drugiej strony już nigdy nie muszę odrabiać pracy domowej, więc punkty się wyrównują. Pamiętam, że zawsze kiedy wyjeżdżałam na wakacje, to i w sumie teraz też, jak w ogóle wyjeżdżam, to mam możliwość zaobserwować niezwykłe przypadki polskich urlopowiczów. Jesteśmy doprawdy wyjątkowym narodem, który jest w stanie czasem wspiąć się na wyżyny żenady i bezmyślności. Choć myślę, że każdemu z nas kiedyś zdarzyło się zrobić jakąś głupotę, więc w tym odcinku nie kręcę beki z ludzi, tylko z ich zachowań. Jedno z tych zachowań może zdarzyło mi się raz albo dwa. Zgadnijcie, które w ankiecie, która pojawi się pod koniec odcinka. Zacznijmy od klasyki. Stworzenia równie słynnego jak jednorożec albo narwal. Stworzenia niezwykle groźnego, grasującego na polskich plażach, acz spotykanego też w innych zakątkach świata. Stworzenie to pilnuje swojego terytorium z większą zaciętością i determinacją niż hipopotamy pilnują swojej sadzawki. A wierzcie mi, nie chcecie wkurzyć hipopotama. O czym mówię? O czym ja mogę mówić? Tym stworzeniem jest oczywiście strażnik parawanu. Czuwa z miarką w oku, czy ktoś przypadkiem nie rozstawia się zbyt blisko jego parawanu i potem stopniowo przesuwa granice parawaniego obozu, aby zawłaszczyć sobie jego miejsce. Strażnik parawanu potrafi pojawić się na plaży wcześniej niż formuje się kolejka do księgarni na premierę najnowszej części Harry'ego Pottera. Ach, te czasy! Nic nie umknie jego uwadze, będzie bezlitosny nawet dla małego dziecka, nawet dla małej, biednej mewy, która żebrze o 5 zł na skrzydełko z KFC. No i nie ma co się dziwić, mewy w dzisiejszych czasach mają naprawdę bardzo trudne życie. Bez tych skrzydełek z KFC pewnie umarłyby z głodu. Strażnik parawanu czuwa, obserwuje i oczywiście bardzo dba o swoją prywatność. Nie można z nim zadzierać. Nad morza przenieśmy się teraz do innego krajobrazu. To są moje ulubione widoki, czyli góry. Tu trafia nam się kolejny klasyk, perełka wśród turystów. Wyobraźmy to sobie. Miesiące spędzone na researchu najlepszej trasy z najpiękniejszymi widokami. Oczywiście też kupiona najlepsza z możliwych kurtek w góry, taka, która przepuszcza powietrze, tak żeby człowiek się nie pocił, ale jednocześnie chroni przed wiatrem. W plecaku wszystkie możliwe rzeczy, które mogą się przydać w polskich górach, łącznie butla z tlenem, a na nogach najlepsiejsze z najlepszych górskich butów. Wspaniałe, niezrównane japonki. Żarty na bok. Nie potrafię zrozumieć logiki osób, które wspinają się na górskie szlaki w klapkach. Jeśli nie planujesz się wspinać, to nie wdrapuj się na szczyty w obuwiu, które krzyczy basenik hotelowy. O chyba, że uwielbiasz wydawać tysięcy złotych na ratunkowy przelot helikopterem, albo marzy Ci się otwarte złamanie, albo wyjątkowy nekrolog w gazecie, której nikt nie czyta. A teraz wszyscy wznieśmy oklaski, które poniosą się echem wśród górskich szczytów na cześć pomysłowości wspinaczy górskich w klapkach. Jeśli nie dość Wam było wysokości, to mam dla Was kolejny intrygujący eksponat. Zacznijmy jednak od takiego małego usprawiedliwienia, bo nawet jeżeli wyjeżdżamy gdzieś daleko na wakacje, na przykład do Czech, to bardzo trudno jest nam zostawić naszą codzienność w tyle. Jak mamy pożegnać się z tymi wszystkimi nowinkami, które nasza ciocia Halinka wstawia na Facebooka? Co z tymi memami, które leżą w poczekalni Quake'a? Czy one obejrzą się same? Jak mamy wytrzymać bez jeszcze jednego artystycznego zdjęcia kawy na Instagramie? Odpowiedź jest prosta. Nie da się. No po prostu się nie da. Internet jest taki wielki, a my jesteśmy tacy słabi. Tyle, że jest jeszcze jeden problem. Ten wielki internet za granicą jest również szalenie drogi. Prędzej koty zaczną tańczyć makarenę, niż wydam 2 zł więcej na internet. Dlatego zbawieniem jest Wi-Fi. A wiecie, dobre Wi-Fi jest trudniejsze do znalezienia niż miły komentarz pod filmem sióstr Godlewskich. Dlatego trzeba kombinować. Przedstawiam Wam łowcę Wi-Fi.
on nie baczy na niebezpieczeństwa. Czy to znajduje się na szczycie wieżowca i wychyla się zza okna, czy jest na środku ruchliwej ulicy, czy może właśnie znalazł niezabezpieczoną sieć o nazwie XXX Sugarman XXX, która w ogóle nie brzmi podejrzanie. Dobry łowca Wi-Fi nie zna strachu. Są też tacy, którzy nie lubią ryzykować słabego zasięgu internetu, dlatego inwestują kupę hajsu w jakiś fantastyczny hotel w równie fantastycznym kraju. W końcu są wakacje, jak już się wyjechało, to wypadałoby mieć all inclusive. Dobry internet, śniadanka, no i pozostałe posiłki, no nie? I oczywiście wspaniały, wielki basen. Wszystko, czego dusza zapragnie w jednym, jedynym miejscu. I to jest właśnie to, czego do szczęścia potrzebuje nasz kolejny typ Polaka na wakacjach, czyli rekin hotelowy. Ten wspaniały typ wykupuje sobie bardzo drogą wycieczkę do innego kraju i zamiast zwiedzać i oglądać te wszystkie piękne zabytki, widoki, to siedzi w hotelu. Miałam pokusę, żeby nazwać tego osobnika leniwym pampuchem hotelowym, ale zazwyczaj takie osobniki nie postrzegają się jako leniuszki, tylko jako takie rekiny aktywnie spędzające czas na wakacjach. W końcu zaraz po basenie idzie do spa, a po spa idzie na duży obiad. Po obiedzie oczywiście zahacza o barek, a potem siada przed swoim wielkim, gigantycznym telewizorem w pokoju hotelowym. Sami rozumiecie, no po prostu już nie starcza czasu na to, żeby zobaczyć antyczne ruiny albo błękitne wody oceanu. No i nie wspominajmy o tym, że poza murami hotelami jest zwyczajnie zbyt gorąco. Skoro już mówimy o tym, że jest okropnie gorąco, kurczę, jak ja się dzisiaj ładnie prześlizguję z tematu na temat, normalnie jestem dzisiaj trochę dumna. Tak, wakacje, gorąc, upał nie do zniesienia, a my jesteśmy na wakacjach. Plaża jest niedaleko, dosłownie parę kroczków, więc po co mamy nosić ze sobą zbędne ciuchy, jak możemy od razu iść topless? Tak, przyłapaliście mnie, na wakacjach zdarza mi się wychodzić z domu w samych gaciach. Bez góry. Ja mam naturę ekshibicjonisty. I skórka zgniłego batata dla każdego, kto się dał na to nabrać! Ankieta na koniec odcinka dalej będzie czekać na Waszą odpowiedź. Który z tych typów zdarza mi się nim czasem być? Tutaj mamy nałogowego bezkoszulkowca. To taki typek, który nie zna umiaru i nawet w środku miasta potrafi chodzić bez koszulki. Ja już w sumie nie wiem, co jest gorsze. Czy gościu, który chodzi z takim wielkim, ogromnym bechem na wierzchu, czy może mięśniak, który szpanuje nagim bickiem i 6 kartoflami wystającymi z miejsca, w którym powinien być brzuch. Jesteś na plaży lub na basenie? To spoko, ale wkraczasz do innej lokacji, to miej litość i załóż coś na siebie. Za moich czasów to było nie do pomyślenia, żeby tak chodzić praktycznie nago. To skandal! Skandal! Mam jeszcze 3 typy, których nie zdążyłam narysować, ale uznałam, że warto o nich wspomnieć. Zbawca zwierząt, czyli osoba, która uważa, że ratuje wszystkie możliwe zwierzęta, karmiąc je takimi rzeczami jak, nie wiem, groszek, albo popcorn, albo frytki, czekolada. I wyobraziłam sobie ten rysunek jako taką osobę, która właśnie częstuje zwierzęta, biedne zwierzęta, śmieciowym żarciem i ma taką aureolę nad głową. I tak, ratuje was wszystkie zwierzątka. Druga to wampirowicz, imprezowicz, czyli osoba, która spędza całą noc na imprezowaniu i za dnia oczywiście śpi i jak ktoś rzuci na nią, wiecie, odsłoni kurtynę światła, w sensie zasłonkę, to ta osoba aż się pali, ten alkohol paruje z niej. Więc wyobraziłam sobie go taki rysunek przydzielony na pół. Z jednej strony gościu tańczy na dyskotece, a na drugim rysunku pada na niego światło, kiedy leży w łóżku i mówię, no paruje z niego ten alkohol i robi taką minę.
I trzecie to zaklinacz zdjęć, rzecz bardzo popularna, czyli osoba, która jest na wakacjach i w sumie skupia się tylko i wyłącznie na robieniu zdjęć, to zwłaszcza takich wspaniałych zdjęć, jak na przykład na skraju klifu, na skale, która wystaje gdzieś. Często takie osoby wtedy się poślizgują, umierają i tak dalej, więc tak, zaklinacz zdjęć. Natomiast wyobraziłam sobie ten rysunek jako takiego gościa, który siedzi po turecku, ma flet w buzi i tam sobie gra na tym flecie i przed nim się wije wąż, który zamiast głowy ma aparat. No, to są takie moje pomysły. Do następnego odcinka możecie zilustrować jeden z tych 3 typów, które przed chwilą powiedziałam, ale możecie też narysować, w jaki sposób Wy spędzacie wakacje i im bardziej humorystyczny pomysł, tym lepiej. Rysunki wysyłajcie na olsikowa@gmail.com, nie zapomnijcie się podpisać, a my widzimy się za tydzień w czwartek o 18:00. Trzymajcie się i pa 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 pa!